Przyszedł czas na kolejne podsumowanie miesiąca, czyli luty w pigułce. Pokażemy Wam rankingi najlepszych atrakcji jedzenia oraz zestawienie naszych wydatków. Zobaczycie również część naszej relacji z miejscowości Chiang Mai. No pewnie. I w tą wodną w basenie. No wiadomo, że tak. Tego się nie da uniknąć. Jak się podróżuje tyle czasu, no to po jakimś czasie już w końcu się zaczyna tęsknić, no. Już dociera do nas, że to nie jest wywczas na tydzień albo dwa. Nie robi! Zrobiłam sobie za pierwszym razem jeszcze zanim wyjechałam i takie trzymałam przez ponad miesiąc. A teraz mamy jetlag większy, bo śpimy do 14. Nie mieliśmy chyba za bardzo jetlaga. Chce się pracować nawet aż. Wydaje mi się, że jesteśmy dosyć przyzwyczajeni. Żołądek znosi źle zmianę regionu, później dobrze już w tym regionie funkcjonuje. Czyli po jednym zatruciu zazwyczaj jest ok. Ciężko. Jest trudne pytanie. Myślę, żebyśmy szybciej się zaczęli przygotowywać. Może byśmy trochę więcej doczytali i zrobili prawo jazdy międzynarodowe. Ranking atrakcji przedstawia się następująco. Angkor Wat bezkonkurencyjnie przebiło wszystkie dotychczasowe atrakcje. W rankingu znalazły się również dwie atrakcje Bangkoku, czyli Pałac Królewski i Świątynia Pho. W przypadku jedzenia również zmieniło się miejsce na podium, ponieważ na drugie miejsce wskoczył Pad Thai. W rankingu postanowiliśmy uwzględnić również mango sticky rice, zielone curry i khmerskie nudle. Dojechaliśmy, co można powiedzieć, że pociągi w Bangkoku, znaczy z Bangkoku do Chiang Mai, te nocne pociągi szczególnie, są bardzo spoko. Można nimi bez problemu jechać, wygodnie się wyspać, ale nie można wtedy w nocy pracować, bo wtedy zostaje ci 3 godziny na cel i się nie wysypiasz za bardzo. Od razu jak wysiadacie, to czekają na was bandyci nyskowi, którzy pokazują właśnie, jak to te taksy wygląda. Będziecie zaraz się mega targować. Są trochę więcej, normalnie 50 za osobę za wywóz. Zapłaciliśmy 30 za osobę. Gościu do nas poszedł, mam nie mówić o cenie, ale no sorry. No i jesteśmy. Lady Dorm, Chiang Mai Gate Capsule Hostel. No cóż, jest jak jest. Szliśmy na targ pod bramą północną na street food, bo nie wyrobiliśmy się na niedzielę, gdzie najwięcej się dzieje, więc jesteśmy tutaj. Zobaczymy, co mają. Trafiliśmy do jakiegoś fancy miejsca przez przypadek zupełnie, a przyszliśmy, bo było tu najwięcej lokalsów. Sprawdziliśmy później na Google, że ma bardzo dobre opinie, nawet dostaje się numerek i czeka się na stolik ze street foodem. 2 osoby przed nami, no i przetestujemy. Tutaj serwują taki stir fry po prostu, albo zupę, bo mają tylko Co to badania. znaczy stir fry? A jakieś smażone takie, nie umiem tego wytłumaczyć. Kręcone, smażone. Tak, takie. Hello, we got a number here, yes? This one, with seafood. Skończyliśmy to jeść, ale zapomnieliśmy nagrać. Generalnie nie było jakieś takie wyborne, ale żeśmy szybko to zjedli, bo chyba byliśmy głodni. Nie zasługuje na czekanie 5 minut w kolejce. A czym jest ten normalny tryb życia? Pracą? Jeżeli tak, to nie. Chyba nie. Atakująco bardzo dobrze. Całkiem nieźle. Tak, korzystałem z mojego lepszego lekarza Pauliny. Ja przed wyjazdem poszłam do lekarza medycyny podróży. Mieliśmy kilka takich silniejszych leków na właśnie takie ewentualności. Paulina na mnie krzyknęła i mi przeszło. Tak, dokładnie tak. O matko, nie pamiętam. Esencja z kurczaka. Na Angkor Wat w lutym. Na pewno wejściówki są drogie, ale zdecydowanie warto. To w Wietnamie to jedzenie, tak jak było, w Kambodży Angkor Wat, a w Tajlandii atrakcje. Pad Thai? Esencja z kurczaka to było takie traumatyczne, że już tego po prostu nie da się odpić. The essence of chicken. Angkor Wat. Angkor Wat. Te kontrole na ulicy w Kambodży, jak jechaliśmy taksą. Oszuści w Bangkoku. W lutym nasza trasa wyglądała następująco. Zaczynając od Kinion w Wietnamie, skończyliśmy w Chiang Mai w Tajlandii. W lutym wynik Wietnamu uległ małej zmianie. Z 82 punktów spadł do 80. Kambodżę oceniliśmy w następujący sposób, z łącznym wynikiem 68 punktów.
Tajlandia na ten moment wypada najlepiej i osiągnęła aż 88 punktów. Ten wynik może ulec zmianie, ponieważ jesteśmy tu dopiero kilka dni. Na końcu lista wszystkich krajów, gdzie Tajlandia zajęła tym razem pierwsze miejsce. No i jeszcze barbecue nas czeka dzisiaj. Hello, we are with Theo in Chiang Mai in Thailand. Actually, we are going to show you how to cook barbecue in Chiang Mai. It's called mutata. Okay, let's start Start with with some fat first. You can pick your own vegetables back there, and you can eat as much as you want for around 200 baht. It's very good. I have my own. I will do the same. I would like to become professional of the team. This is a thing that locals really like to do on weekends, especially. So if you want to come on the weekend, come early. How long have you been here? I used to live in Thailand before COVID. Actually, it was almost 8-9 years ago. I used to work here. Now I just come for holidays every now and then. I stay here for a few months. Good for you. I like always the non-touristy areas of every place Why? because I like to experience local vibe. Yeah, that I like to practice Thai language, and I like to eat how locals do. That's the best thing. Yeah, that's true. Like here in the mountain, there are people are totally different. We have a meat. So we're barbecuing some meat here, and meanwhile we put some vegetables and Bring drinks. soup here. I bring that. This is for the soup. The for vegetables. the soup. So I shouldn't put it here. This one is better just for the meat, otherwise it might turn black. You're a specialist in this type of cuisine. No, I'm still an amateur, but I'm trying to get better. So here you Like have I'm the impressed. vegetables. Like it's kind of lesson of cooking. Like we would like to go in here, but it was too expensive for us, of course. This is how you can learn cooking if you don't have any cooking skills. Yeah. It's good for kids if you put the temperature down. Whoa. I think Sorry, if I'm wrong coming, way. Now it's coming closer to this, you would like to kill me twice because first time you pour a water and this is a boil of water, and then it's like the gas explodes a little. But This is the barbecue as well as the soup. Once you Okay. take off the barbecued meat, you have this bowl and you put the soup inside with the vegetables. And then you have both, you can eat all together. We still need some fish. in Hungary, you make the barbecue with your chopsticks because you are really good in it. I mean, I do, but people don't. So why you have moved from Hungary? And you're living in this I area. was born in Germany. I grew up in Germany. I lived in Hungary for like 15 years, because half of my family is from there. Yeah. And then I used to come to Asia. I used to come to Thailand just for visiting. I made some friends here. I had some colleagues here. Then I traveled to Vietnam, Malaysia, Indonesia, you know, all these So you countries. say you have been 5 years in Thailand, yeah? A little bit less. Maybe if I put all the times that I stayed here, if I add them all together, it would be like maybe 4.5 years. Because I was here in Thailand like 5 years ago, it was basically totally different for me. It was much local experience than it is right now. Do you agree with me? Do you think that there's more tourists? Yeah. I think Maybe because totally. you came during the COVID time. I think like all basically like people come to the Chiang Mai for an elephant sanctuary and Chiang Rai. A lot of people come for this. To be honest, I've never been to any of those places. I have been 5 years ago. It's an amazing experience. You should try it. It probably is, but I went to a lot of villages where I see elephants. Yeah, maybe. Did you touch them and make a bath with them? I usually, no, I mean, yeah, I touched them before while feeding them. But the thing is, Oh, nice. you know, it's a nice thing to have an elephant sanctuary, and I think it's a good thing. I just don't like to go to places where I see too many Europeans. Yeah, It's nice to, if I feel that a place has 90% Europeans and only 10% are Thai, for me it's a little bit strange. yeah, that's interesting. Yeah. And that's the same in Hungary. I don't like to go to District 7 in Budapest, because that's the place where you only see tourists and there's no locals. Right? I have been in Budapest on my bachelor party. It's really good city. Like you have a party over there. It's really beautiful. I love this place. But yes, I agree. It's like Krakow. I went to Krakow 15 years ago. I really liked it. Yeah. Then I went back a few years ago. It changed a lot. That's true. Like I think that Prague is much more touristic place than works in other parts of the world. Much more. And also the prices like everywhere. They went up. Yeah, but the biggest surprise that we have traveling like since we left our house months ago, because the thing that we crossed the border from China to Vietnam, and instantly from the Nani, where we're totally Chinese people, like yeah, we have been in China, like in the street, like they're our friends from China, show them. So then, like when we come from Nanning to Vietnam, it was totally changes because in China there wasn't much foreigners. Yeah. Like there wasn't tourists. And in Vietnam, the first shock when we go out the bus from Hanoi, in Hanoi,
basically it was like really nothing to your eyes. So you basically like this type of things, a lot of things, and you will show on your channel actually, because you say like something like you are creating some channel and showing people around in Thailand. I just started creating YouTube videos. I just started. Nice. I like to show Like people we. the local experience. I like to go to very local places. I like to try to speak. My Thai is not so good. It's basic, but I like to practice. That's fine. I like to try to. Wish you luck and thank you for this adventure with Thank you very much. Thank you for joining. Thanks for coming. Nice to meet you guys again. Powiem wam, że nie jest to najprostsze miejsce do przyrządzania danych. Akurat te rzeczy też spadają pomimo tego, że są te nacięcia. A jak wchodzicie tutaj, to macie do wyboru właśnie takie dodatki. Tu jest jakiś makaron, tam też widziałem makaron taki fast noodles. Następnie macie dużo mięsa, trochę grzybów, jakaś wątróbka, następnie jakieś ryby. To jest moja ulubiona część. Mamy kalmary, mamy ryby, to jest jakaś ryba, tylko nie wiem dokładnie jaka. A to jest tłuszcz, który trzeba wziąć. Więc de facto wybieracie stąd, napoje też są za darmo. I ludzie dostaje sosy. Zauważcie tego, że są 3 sosy i następnie mają miskę, akurat nie miskę z sosami. Ale on to łączy, tak jak Paulina zrobiła, w ten sposób, wlewają sobie tą wodę, to jest zupa, powszechnie nazywano tak, czyli to jest do picia, a nie do jedzenia, pamiętajcie, nie do maczania makaronu. Więc jeżeli mamy tutaj zupę, wkładacie to do miski, no i wtedy sobie mieszacie, dodajecie trochę przypraw. Tak jak Paulina, jakieś ma czerwone mięso, czy to papryka jest jakaś, nie wiem, ale robimy, jemy i jest naprawdę smaczne. Oceniasz to dobrze? Ja też. A to jest nasza koleżanka, którą też poznaliśmy niedawno. Really, what is your favorite part? Like I think like you're searching for a soup because I had a really big problem. Where is the soup? So I will say like this is the soup, but you have to put it from there, the water. Ciekawe, czy będzie dla nas miejsce, bo tak trochę ludzie stoją na zewnątrz. No cóż, Wygląda na zagracone. dobry klub w takim razie. Wyobraźcie sobie moment, w którym podchodzi do nas gościu z Kambodży, jemy sobie kolację, no i on mówi: dziękuję, że odwiedziłeś mój kraj. To było mega pozytywne. No to ten Pad Thai chyba. Pad Thai na Khao San o dziwo. Te karaluchy w grupie, które widzieliśmy na ulicy w Bangkoku, Essence of chicken. które się zebrały na jakieś spotkanie tajne chyba. Wschód słońca na Angkor Wat. Wschód słońca na Angkor Wat. To było piękne. Było kilka dziwnych rzeczy, ale jak na razie Ten pisuar na drodze w Kambodży, randomowy. Przeczytać komentarze o pociągu, który jedzie spod granicy do Bangkoku. Pociąg Bangkoku do Bangkoku. podróż taksówką w Bangkoku. Teraz czas na podsumowanie wydatków. W lutym wydaliśmy 5578 zł, w przeciwieństwie do stycznia w lutym wydaliśmy najwięcej na jedzenie. Wietnam zamknęliśmy w kwocie 3842 zł, a rozkład wydatków procentowy możecie zobaczyć na wykresie. W Wietnamie spędziliśmy 25 dni, a średnio na dzień wydawaliśmy około 154 zł. W Kambodży wydaliśmy 2963 zł na 14 dni. W przeciwieństwie do Wietnamu, tutaj najwięcej wydaliśmy na zakwaterowanie. Dzień średnio zamykał się w kwocie 212 zł. Jeśli macie jakieś pytania, zachęcamy do zostawienia ich w komentarzu, a my odpowiemy na nie w podsumowaniu marca. Kupiliśmy coś bardzo, bardzo dziwnego i jest to esencja z kurczaka w takiej buteleczce. Będziemy zaraz kosztować. Zaraz wam wytłumaczę, jak to powstaje. Taka esencja z kurczaka powstaje tak, że bierzecie kurczaka, wciskacie go, robicie z niego rosół i jeszcze z tego rosołu dociskacie go taką specjalną pompką i wyciskacie z niego całe soki. I to jest właśnie esencja z kurczaka. To podobno, że ma się więcej energii, tak jak tutaj można zauważyć na opakowaniu. Gościu Tutaj to na może- pewno zmartwychwstał na nowo. No Może może to dalej może imprezować. powinniśmy- Nie wiem, ale ty spróbujesz tego jako pierwszy. Zapraszam. Tylko usiądź proszę, żeby się nie powaliło ta energia. Słyszałaś to? Czy będę mieć taką siłę po otworzeniu esencji z kurczaka? Znaczy po wypiciu jej? Znaczy po otwierać kolejne? Nie smakuje jak rosół, znaczy nie pachnie. Jak pachnie? Jak kurczak. Pokaż. O matko, nie. Have you ever tried the chicken essence? Yes. This is a It's the essence of from chicken. But for what? Like- for a good energy, good work, Yeah. I guess.
One guy told us like it brings good energy and It just smells like a chicken. yeah, and it's literally like a You essence smell? of chicken. And you just drink that? No, yeah, not- yeah, it's good Okay. for like hangovers or stuff like this. Give me water. Wow, have fun. you don't sound like you're into it. No, not really. Smakuje trochę jak żelazo, taki I'm shocked. If you want to try it, just try it. But Thank you, no thank you, that's really nice. buy it in every 7-Eleven. Will have a better taste when cool or warm. You see? It's Drink something up in English. immediately after opening. Extracted from finest chickens and undergone hygienic. Okay, let's drink it. Original taste. Original taste, yes it is. Oh. She tried it. Oh my god, it's so bad. I hope we are going to be really healthy after it. To ensure its quality, each bottle of essence of the chicken has high standard sterilization and quality control. Quality control of civilization, the chicken essence I could afford. And then again, ingredients, essence of the chicken. This kills me. This is so bad. To było jedno z najgorszych rzeczy, jakie piłam kiedykolwiek. Obrzydliwe, po prostu tak okropne, że smakuje trochę jak, no jak taka masa żelaza, ale skomplikowany kurczak, bo to w ogóle nie jest doprawione. Obrzydliwe. Dramat. Nie polecam. Próbujcie, zawiedźcie się. Nie słuchajcie go. Strata pieniędzy. No chyba, że chcecie oryginalne doświadczenie smakowe, to tak. Strata pieniędzy. Essence of Esencja z kurczaka.